W dwóch małych pawilonach drewnianych i jednym dużym murowanym umieszczono ptaki i gady wymagające wyższych temperatur. Są tu przede wszystkim różne gatunki papug, żółwi, węży oraz krokodyle i kajmany. Biała papuga z żółtym czubem to kakadu żółtoczuba pochodząca z Australii. To amazonka zmienna, zamieszkuje Amerykę Południową i Centralną oraz Meksyk. Bardzo ładnie ubarwiona jest lorysa górska. Zamieszkuje Nową Gwineę. Dama niebieskobrzucha, zwana też lorysą czarnogłową, pochodzi również z Nowej Gwinei. Dzioborożec toko czarnoskrzydły żyje we wschodniej Afryce. Młode rodzą się w dziupli zamurowanej błotem i kałem. W tym czasie samiec karmi samicę przez wąski otwór w dziupli. Ciekawostką jest to, że ten gatunek żyje w mutalizmie z mangustami. Mangusty wypłaszają owady, którymi się żywi, w zamian za to dzioborożec ostrzega ssaki o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Żako kongijskie to mieszkaniec lasów namorzynowych i wilgotnych centralnej Afryki. Jest to papuga, która łatwo uczy się mówić. Niestety ta cecha powoduje, że żako znika z terenów naturalnego występowania. Afrykanka żółtobrzucha występuje na skrajach sawanny centralnej części Afryki. Jest to ptak płochliwy, ucieka na szczyty drzew. Żyje nawet 30 lat. Gołąb nikobarski występuje od Wysp Adamańskich i Nikobarskich w Indiach po Wyspy Salomona i Palau. Gatunek bliski zagrożenia. Prawdopodobnie jest to najbliższy żyjący krewny wymarłego dodo. Szpak balijski to gatunek endemiczny występujący wyłącznie na wyspie Bali. Większość czasu spędza w koronach drzew. Jest gatunkiem skrajnie zagrożonym. Koroniec plamoczuby zamieszkuje lasy tropikalne Indonezji, Nowej Gwinei i sąsiednich wysp. Zwykle przebywa na ziemi i niechętnie wzlatuje. Ptaki te tworzą stałą parę.
Na południowej ścianie znajduje się woliera, do której niektóre z ptaków wchodzą nawet o tej porze roku. Do woliery weszła amazonka żółtogłowa, mieszkanka Meksyku i środkowej Ameryki Południowej. Jej przysmakiem jest awokado, kukurydza, cytryny i zielone banany, a więc rośliny uprawne. Krokodyl kubański występuje na bagiennych obszarach Kuby. Porusza się zwinnie i szybko, potrafi nawet wykonać skoki. Gatunek krytycznie zagrożony ze względu na nielegalne polowania w celu uzyskania mięsa. Ten krokodyl większość czasu spędza na lądzie. Żółw czerwonolicy występuje w USA oraz Meksyku. Doskonale znosi warunki europejskie i jest zagrożeniem dla rodzimych gatunków. Żółw pustynny zamieszkuje tereny pustynne Afryki. Jest gatunkiem zagrożonym ze względu na nielegalny handel. W środowisku naturalnym żyje do 54 lat. Żółw promienisty występuje na wyspach Madagaskar oraz Mauritius. Zamieszkuje trawiaste stepy i suche obszary buszu. Żółw maurytański zamieszkuje tereny południowej Europy, Azję oraz północną Afrykę. Jest to największy żółw lądowy Europy, który osiąga 35 cm długości. Kajman szerokopyski występuje w Ameryce Południowej, żyje wśród namorzyn, na bagnach i w zaroślach mangrowych oraz w okolicach przybrzeżnych wysp Oceanu Atlantyckiego. Na zakończenie części drugiej dwa węże. Pyton ciemnoskóry zamieszkuje lasy deszczowe Sri Lanki i Indii, poluje na małe ssaki i ptaki. Długość dochodzi do 6 metrów 40 cm. Boa kubański, największy wąż zamieszkujący Kubę, jest gatunkiem endemicznym. Może osiągnąć 4,5 metra.